Siemanko, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wszywaniem kółka we wcześniej przygotowany rękaw. Potrafi to stworzyć pewne problemy, dlatego przechodzimy od razu do maszyny. Zabieramy się więc za wszywanie kółka. Przygotowałem wcześniej kołnierz i do niego kółko o określonym obwodzie. Jeśli chodzi o wszywanie kółek, no to można tutaj spotkać się z wieloma problemami. Zazwyczaj jest to problem niezgodności, jeśli chodzi o obwody. No ale właśnie nie warto też pochopnie podejmować decyzji, że zmniejszam obwód kółka, albo zwiększam, albo coś tutaj robię, żeby ten kołnierz miał mniejszy obwód. Na początku zawsze sprawdzam, jak wygląda sytuacja. Spinam w dowolnym miejscu. No i w przypadku szycia kółka mamy do wyboru dwie metody. Czyli kołnierz jest na spodzie, kółko u góry i przy szyciu dopasowujemy krawędź kółka właśnie do krawędzi tego kołnierza. Druga opcja jest taka, że kółko jest na spodzie i my podczas szycia znowu dopasowujemy do krawędzi kółka krawędź naszego kołnierza. No i to ma spore znaczenie, ponieważ możemy właśnie ewentualną nieprawidłowość naprawić poprzez wybranie odpowiedniego sposobu szycia. Więc sprawdzam najpierw, jaka jest różnica, o ile w ogóle występuje, przykładając kółko do kołnierza. Czyli kołnierz utrzymuję prosto i dopasowuję do niego kółko. I tak przesuwam się po całym obwodzie. I jak widać, powstała nieprawidłowość w kółku. Kółko jest większe niż cały obwód kołnierza. Więc wiemy już od razu, że nie warto szyć tego w ten sposób, gdzie kółko jest z góry, ponieważ zostanie nam materiału. No ale właśnie za moment wszyję to odwrotnie, żeby pokazać, że taką nawet 2-centymetrową nieprawidłowość możemy naprawić, wszywając to odwrotnie. Mały rygiel na początku i szyjemy. Na szybko wszyję drugie, żeby nie było, że udaje się to tylko jednorazowo.
Jak widać, kolejny sukces. Sprawdzamy, czy nic nie jest zmarszczone. Także naprawdę warto sprawdzać te obwody, sprawdzać, co się dzieje, właśnie jakie są różnice, gdzie mamy czego więcej. No i ogólnie, jak było widać po tym przykładzie, jeśli mamy więcej kółka niż kołnierza, no to warto spróbować to wszyć właśnie kółkiem do spodu. Jeszcze jedna wskazówka: w przypadku nieprawidłowości w obwodach musimy sprawdzać, czego jest więcej, no bo daje nam to już konkretną informację, na którą możemy jakoś zareagować. Jeśli chodzi o kołnierz, no to tutaj mamy jakby konkretny obwód, nie zmienimy tutaj już za bardzo nic, no i przez to mamy jakąś konkretną średnicę. Na naszym kółku im będziemy niżej wszywać, no tym ta cała średnica się zmniejsza. Czyli możemy przez to też w jakiś sposób dopasować ten kołnierz, właśnie przykładowo wszywając go milimetr poniżej krawędzi kółka, lub żeby ten kołnierz wystawał poza kółko. Dzięki temu też możemy regulować średnicę tego wszystkiego. No dobrze, jeśli to jest tak jak tutaj, krawędziami się zjeżdża, no ale różne są przypadki. Łatwiej też jest wyciąć nowe kółko, mniejsze lub większe, niż na przykład wykonać od początku całą bryłę, do której ten element będzie no już późniejszym etapem w naszych pracach. Co jeszcze można tutaj zrobić? Możemy też podziałać samą tkaniną. W tych dwóch kawałkach, jak widać, była cięta w dwóch różnych kierunkach. No i to też daje nam pewną możliwość, bo tutaj, jak widać, ona lekko się deformuje i ta góra także lekko się rozciąga. No i to też jest dla nas pewna informacja, dzięki czemu możemy dopasować to kółko. Samo kółko też jest cięte właśnie po okręgu i tu także w jedną stronę będzie się minimalnie lepiej rozciągało, a w drugą stronę będzie stabilne. Więc tu także możemy przy szyciu popracować tym kółkiem. Warto też przed zakończeniem szwu, na przykład w takiej odległości lub większej, sprawdzać sobie, co się dzieje, czy nam to się mniej więcej będzie schodziło, czy na przykład jednej części będzie więcej, więc możemy no już tutaj jakoś to podratować, czyli spróbując naciągnąć jedną ze stron, drugą trochę naddać właśnie, żeby ją trochę głębiej zaszyć. Także no mamy tutaj sporo możliwości. Za chwilkę Wam jeszcze pokażę jedno przeszycie, gdzie kółko będzie mniejsze tylko o pół centymetra w średnicy. Na to na całym obwodzie da nam już konkretną różnicę. Naprawdę dość sporą, bo w porównaniu te kółka zaraz też Wam jeszcze zademonstruję. One prawie w ogóle się nie różnią. Na przyszyciu obwód bardzo dużo się zmienia. Tutaj dla porównania górne kółko jest mniejsze pół centymetra w średnicy, a dolne jest takie, jakie wszywałem przed chwilą. Więc różnica jest naprawdę minimalna. I zobaczymy teraz właśnie, jaki będzie efekt wszywania tego mniejszego. Kołnierz jest identyczny jak przy tym większym kółku i wszyję teraz kółko tym drugim sposobem, czyli kołnierz będzie na dole.
Taki jest efekt. Sprawdzamy, czy się nic nie pomarszczyło, czy niczego żeśmy nie zaszyli. Także wszystko jest ok. Kółko tylko pół centymetra mniejsze na średnicy. No jak widać, uzyskaliśmy drugie przeszycie. No i uciekło te 2 cm, które były wcześniej za dużo. Także dla podsumowania, jeśli chodzi o wszywanie kółek, to jeśli kółko jest większe niż kołnierz, no to możemy spróbować wszyć właśnie kółkiem na spód, czyli kółko idzie najpierw i do kółka doszywamy dopiero kołnierz. Możemy popracować samą tkaniną, kierunkiem właśnie cięcia. Możemy dociągać to podczas szycia, jedno albo drugie ciągnąć, żeby właśnie dopasować te obwody. No jeśli mamy bardzo stabilną tkaninę, no to jest trochę trudniej, no ale przeważnie każda tkanina jakoś minimalnie się naciąga właśnie ze względu na kierunek włókien. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Kolejną właśnie wskazówką jest jeszcze wszywanie z naddatkiem, czyli wypuszczamy kółko powyżej kołnierza albo właśnie kołnierz powyżej kółka. Tutaj jeszcze pracujemy tą średnicą. Im głębiej zaszyjemy, tym mniejsza będzie średnica, więc także możemy dopasować to do naszego kołnierza. Warto na przykład wykonać jeszcze próbki przed szyciem już rzeczy docelowej, zszyć kawałek tkaniny na konkretny obwód, jaki jest w naszym końcowym detalu, nad którym pracujemy, wyciąć kółko i wszyć próbnie, zobaczyć jak to wygląda. Przy skórze możemy użyć taśmy dwustronnej, żeby domocować to, zobaczyć czy to się schodzi, później dopiero przeszyć. No z kółkami są różne zabawy, różne problemy. Czasami potrafi to wyjść gładko, no a czasami jest sporo nerwów, komplikacji i trzeba się nieraz namęczyć. Kolejny problem szyciowy za nami. Dajcie znać, czy tak samo wszywacie kółka, czy może macie jakieś inne sposoby. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!